Cześć, ja mam na imię Radek i witam Cię ponownie na kanale Polish with Radek, czyli kanale, który jest skierowany do osób, które uczą się języka polskiego poprzez autentyczne materiały, takie jak te, które tutaj publikuję. W dzisiejszym filmie powiem Wam o 10 zapożyczeniach z języka francuskiego, które występują w języku polskim. Polski to język słowiański, ale przez wieki Polska utrzymywała kontakty dyplomatyczne, polityczne, handlowe z krajami Europy Zachodniej. W związku z tym w języku polskim znajduje się dużo zapożyczeń z języków takich jak niemiecki, łacina albo francuski. Już w XVII wieku francuski były żonami królów polskich. Maria Ludwika była żoną Władysława IV i Jana Kazimierza, a Maria Kazimiera była żoną Jana III Sobieskiego. Natomiast moda na język francuski była obecna w Polsce w szczególności w wieku XVIII i XIX, kiedy to elity państwa polskiego uczyły się francuskiego jako preferowanego języka obcego. Znajomość języka francuskiego była w dobrym guście. Uważało się, że każda dobrze wykształcona, prosperująca osoba powinna znać ten język. Trochę tak jak dzisiaj myśli się o języku angielskim. Zapożyczenia z języka francuskiego, które funkcjonują w języku polskim, podzieliłem na 3 grupy, a na końcu dodałem jeszcze jedno zapożyczenie, które nie należy do żadnej z tych grup, ale jest moim ulubionym wyrazem francuskim w języku polskim, a więc oglądaj to wideo do końca, żeby dowiedzieć się, jakie to słowo. A więc zacznijmy od pierwszej grupy. Należą do niej francuskie wyrażenia, których używa się także w języku polskim. Pierwszym takim wyrażeniem jest a propos. Często, jeżeli nawiązujemy do jakiejś rzeczy, to mówimy coś a propos tej rzeczy, czyli właśnie nawiązując do tej rzeczy. Jest to taki zwrot, którego dość często używają Polacy. Po drugie, często mówimy też déjà vu. Jeżeli coś już widzieliśmy albo jakaś sytuacja jest nam znana, to używamy tego francuskiego wyrażenia déjà vu. Używamy go także jako rzeczownik, czyli możesz usłyszeć na przykład Polki i Polaków, którzy mówią mam déjà vu, bo już to gdzieś widziałam. A trzecim wyrażeniem jest wabank. Czasami mówimy zagrać wabank, czyli postawić wszystko, co mamy. Wabank to także tytuł popularnej polskiej komedii. Okej, ta kategoria poszła szybko. Teraz przejdźmy do kolejnej kategorii. Druga kategoria to rzeczy związane z kulturą i sztuką. Na przykład jeżeli oglądasz to wideo, to oglądasz je na ekranie, czyli zewnętrznej, często szklanej części swojego telewizora lub telefonu. To słowo ekran pochodzi z języka francuskiego. Jeżeli robimy coś na zewnątrz, to mówimy, że robimy to na dworze. W Małopolsce mówi się, że robimy to na polu, ale w całej Polsce można powiedzieć też, że jakieś wydarzenia odbywają się w plenerze. Plener oznacza wolne powietrze albo otwartą przestrzeń. To też słowo z języka francuskiego, które w języku polskim podlega deklinacji, tak jak każdy inny rzeczownik. I wreszcie mamy też pejzaż. Pejzaż to jest rodzaj obrazu, rodzaj malowidła, który przedstawia jakiś teren i jakiś interesujący, ładny widok, który roztacza się z określonego punktu. Kolejne 3 wyrazy, kolejna kategoria to takie rzeczy, które były związane z życiem klasy średniej i wyższej w XVIII-XIX wieku. Na przykład ludzie należący do tych klas w domu posiadali żyrandole, czyli takie ozdobne lampy przywieszane do sufitów. Często oni też podróżowali, a jeżeli dużo podróżowali również za granicę, to były im potrzebne walizki, czyli takie przedmioty, które służą do transportu rzeczy codziennego użytku. A kobiety używały makijażu, czyli kosmetyków nakładanych na skórę w celu jej upiększenia albo poprawienia swojego wyglądu. I teraz przyszła pora na moje ulubione słowo w języku francuskim, które znajduje się w języku polskim i takim słowem jest koszmar. Koszmar to jest negatywny, zły sen, który śni nam się w trakcie nocy. Kiedy mamy jakieś koszmary, to budzimy się w środku nocy pełni lęku, strachu, a propos tego, co nam się właśnie przyśniło. Od razu wyjaśniam, że to słowo mi się podoba nie tyle ze względu na to, co ono oznacza, tylko uważam, że fajnie, ładnie brzmi. I na tym kończymy dzisiejsze wideo. 10 słów, które pochodzi z języka francuskiego. 3 wyrażenia, déjà vu, a propos, wabank. 3 rzeczy związane z kulturą i sztuką, czyli ekran, pejzaż i plener. 3 rzeczy związane ze stylem życia albo wyposażeniem mieszkań. Kiedyś bogatego mieszczaństwa, a dzisiaj większości rodzin, czyli żyrandol, makijaż, walizka. No i na koniec koszmar,
Mam nadzieję, że to wideo nie było dla Was koszmarem, tylko wręcz przeciwnie, podobało się Wam. A jeżeli tak było, to zostawcie lajka. Może znacie jakieś słowa pochodzenia francuskiego w języku polskim? Jest ich znacznie więcej niż te, które tu wymieniłem. Jeżeli jakieś przychodzą Wam na myśl, to napiszcie o nich w komentarzach. Może macie jakieś ulubione słowo francuskie, podobnie do mnie i nie jest to koszmar. Dajcie znać i do zobaczenia w następnym wideo. A to wideo możecie też na spokojnie przeanalizować, skorzystać z tłumaczenia i zrobić dodatkowe ćwiczenie leksykalne. To wszystko znajduje się w specjalnie przygotowanym pliku PDF, który znajduje się na mojej stronie, a do którego link umieszczony jest w opisie tego wideo na dole.